Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem skurczów. Pewnie każdy tego już doświadczył, że gdzieś tam jakieś skurcze się pojawiają. Bardzo często są to właśnie nocne skurcze nóg, głównie łydek, które nie są zbyt przyjemne i bardzo potrafią przeszkadzać w spaniu, żeby się po prostu dobrze wyspać. Ale występują też różnego rodzaju inne skurcze, które są mniej dotkliwe, ale jednak też potrafią czasem uciążliwie na nas działać. Jednym takim skurczem jest na przykład drganie powieki, które często się ludziom zdarza, że gdzieś sobie siedzisz, a nagle ci zaczyna powieka latać. Coś takiego. Zdarzają się też jakieś inne mimowolne drgania, że na przykład sobie gdzieś usiądziesz i nagle ci zacznie coś tutaj tak samo sobie latać. Także skurczy mamy bardzo, bardzo wiele. Do skurczy też można zaliczyć zaburzenia rytmu serca, które bardzo często też się zdarzają ludziom. Jakie są przyczyny skurczy? Przede wszystkim to pewnie wszystkim Wam będzie znane, to jest magnez. Kiedy jego zaczyna brakować, pojawiają się skurcze mięśni. Ale na samym magnezie oczywiście się nie będzie to kończyć, ponieważ jest troszeczkę więcej czynników, które tutaj mogą nam pomóc, ale które też są i przyczynami tego. Ponieważ bardzo często przyczynami właśnie skurczy jest to, że mamy w życiu codziennym po prostu za dużo stresu. Tak, moi drodzy, stres. I kiedy mamy za dużo stresu, to właśnie pojawia się bardzo często to drganie powieki jako jedne z takich pierwszych skurczy. Później zaczynają się inne skurcze przychodzić. Dlaczego tak się dzieje? Tak się dzieje, ponieważ kiedy my mamy stres, to nasz magnez jest przepalany jak łopatami w lokomotywie, by ktoś wrzucał po prostu kiedyś ten węgiel do tego. Tak jest po prostu nasz magnez przepalany. Czyli idzie ogromne ilości go. A dostarczamy go z pożywienia za mało, ponieważ w pożywieniu nie mamy już dostatecznej ilości magnezu, nie ma co się oszukiwać i po prostu jest problem z tym wszystkim. Także to jest magnez, który jest na pierwszej takiej kolejności, od czego bym tutaj można było zacząć. Innymi przyczynami są na przykład to, że przemęczamy się. Za dużo pracujemy i bardzo często zdarza się to, kiedy gdzieś jakiś dzień naprawdę za dużo popracujemy, to w nocy może nam się zdarzyć jakiś tutaj skurcz, który będzie bardzo, bardzo nieprzyjemny. Kolejną rzeczą to jest za długi tryb siedzenia. To jest troszeczkę kuriozalne, ponieważ z jednej strony możemy się przepracować i będziemy mieli skurcze, z drugiej strony możemy znowu za długo siedzieć i będziemy mieli skurcze. To się znowu dzieje przez to, że kiedy zbyt długo siedzimy, to po prostu nasze ciało nie dostaje optymalnego krążenia i po prostu niektóre części ciała, gdzie przeważnie tutaj nogi mają pecha, nie dostają odpowiednich ilości składników odżywczych, także też i magnezu na przykład. Innym powodem może być na przykład zła postawa siedzenia też, że na przykład, nie wiem, niektórzy tak siedzą, że jakby mógł, to by sobie nogę najlepiej jeszcze za kark zawinął. I tak sobie po prostu niektórzy siedzą w jakichś takich bardzo dziwacznych pozycjach i takie pozycje też mogą właśnie tutaj powodować powstawanie później skurczy. Z jednej przyczyny właśnie, że krążenie jest po prostu osłabione przez różne dziwaczne pozycje. Ktoś to na pewno już zna, że gdzieś sobie źle usiadł i mu na przykład noga zdrętwiała. Jak wstał, to same takie mrówki później latały. To właśnie jest jedna z takich rzeczy. Kolejnych rzeczy to jest po prostu w złych pozycjach ucierpi nasz kręgosłup. I kiedy teraz zdarzają się skurcze, na przykład w nocy łydek takich bolesnych, to głównie się tyczy nóg, to również jest kręgosłup do zbadania, ponieważ w niektórych przypadkach przyczyną może być właśnie kręgosłup, ponieważ gdzieś może być już coś pokrzywione i może powstać jakiś ucisk na jakieś nerwy, które po prostu przewodzą sygnały, impulsy do mięśni i kiedy tam coś jest nie tak, coś tam źle współgra, źle coś poda, to właśnie mogą iść takie fałszywe sygnały, takie fałszywe impulsy po prostu do mięśni, które będą wywoływać nam właśnie mimowolne skurcze i to przeważnie właśnie tutaj kręgosłup jest za to odpowiedzialny i wtedy trzeba po prostu poćwiczyć mięśnie kręgosłupa, ewentualnie coś dalej z tym podziałać, jakieś tam masaże, ćwiczenia, tego typu rzeczy, osteopata,
masa różnych tutaj możliwości jest, które można tutaj wykorzystać do tego. Dobrze, co jeszcze? Mamy tutaj, czekajcie, to powiedziałem, bo się teraz pogubiłem. Dobra, idziemy dalej. Kolejną rzeczą to jest potas. O tym pewnie też słyszeliście, że potas może być potrzebny również, kiedy są skurcze mięśni. Potas fajnie by było sobie zbadać, jaki jest jego poziom, bo kiedy go mamy za nisko, no to właśnie mogą nam się również występować skurcze mięśni. Także wtedy uzupełniamy potas. Z tym potasem to jest, wiecie, taki troszeczkę trik, ponieważ kiedy mamy w diecie bardzo dużo węglowodanów, to niestety, ale potas wchodzi razem z cukrem do komórek. On jest po prostu jak gdyby w parze razem z tym cukrem. Czyli wtedy automatycznie zużywamy ogromne ilości potasu, właśnie po to, żeby spalić nadmierny cukier, nadmierny węglowodan. I tego potasu będzie nam brakować. Dlatego bardzo często w badaniach u ludzi, którzy po prostu mają obfitą dietę węglowodany, właśnie brakuje potasu. To jest taka jedna z takich przyczyn. Choć z drugiej strony u karniworów też czasami brakuje potasu. To trzeba mieć na uwadze. To się nie zdarza zawsze, ale bywa. I kiedy ktoś na przykład jest na diecie karniwora i nagle mu występują skurcze, potas, to trzeba mieć na uwadze. To mało kto mówi o tym, ale to jest, to istnieje i to ma miejsce. I też to może się objawiać na przykład szybszym pulsem serca. Kiedy twoje serce po prostu szybciej bije, nawet w stanie spoczynku, a masz wysoki puls, to również może być właśnie przyczyna tego, że masz po prostu za mało potasu. Objawia się to również właśnie zaburzeniami rytmu serca, które występują. To też jest właśnie przyczyna za małej ilości potasu bardzo, bardzo często. Dlatego mówię, warto to iść sobie sprawdzić, jaki ten poziom potasu mamy. Tylko moja taka rada, dzień przed badaniem nie najeść bardzo dużo ziemniaków, bo jak się najecie bardzo dużo ziemniaków, no to automatycznie będziecie mieli potas do góry. I z drugiej strony jest to znowu węglowodan, więc też się powinien zaniżyć, ale lepiej po prostu normalnie się odżywiać, nie przesadzać z niczym przed takim badaniem, żeby po prostu ten poziom był taki, jaki ma być, i też nie suplementować dzień wcześniej przed badaniem, ponieważ no wtedy będziemy mieli wyższy poziom, a może się okazać, że tak naprawdę będziemy mieli niższy poziom, więc tutaj po prostu trzeba się tego troszeczkę przypilnować przed takim badaniem, się tam odpowiednio przygotować do takiego czegoś. Także potas no, jest niestety, ale bardzo, bardzo ważny i no, działa razem z magnezem, jakby nie było tutaj w tym wszystkim. Dobrze, co jeszcze tutaj mamy? Teraz mamy takiego różnego rodzaju domowe metody, które jeszcze są bardzo często stosowane właśnie na skurcze mięśni. Jedny z nich to jest na przykład właśnie masaż. Po prostu wziąć i masować. Jeżeli to występuje u Ciebie, to masuj na przykład przed spaniem sobie nogi, te łydki, żeby po prostu poprawić Twoje krążenie krwi tutaj do tego i żeby tam lepiej to wszystko do tego dopływało. Inną metodą jest spać z nogami lekko uniesionymi do góry. Wiecie, łóżko pochyłe, już kilka razy mówiłem na ten temat. To nie jest dużo, to jest 3 stopnie tylko uniesienia tego łóżka i wtedy od razu też jest to lepiej z tym wszystkim, ponieważ całkiem inaczej to funkcjonuje, ponieważ po dniu, kiedy bardzo długo staliśmy, na przykład cały dzień na nogach, również mogą występować nam skurcze. Dlaczego? Ponieważ znowu nasz obwód krwionośny działa grawitacyjnie, czyli po prostu krew sobie idzie tutaj i do góry, ale do góry ona ma problem i do góry ona potrzebuje bardzo często mięśnia łydki. Mięsień łydki jest jak gdyby pompą, która pomaga dopompowywać tę krew do góry. I kiedy my cały czas stoimy w bezruchu w jednym miejscu, nie poruszamy się, to bardzo często dochodzi do zastojów i później efektem są na przykład żylaki na nogach. Więc warto tymi nogami, nawet jak i stoimy w miejscu, poruszać, zginać po prostu, żeby ta łydka pracowała. Raz tą nogę, żeby tam jakiś ruch się pojawiał w tym wszystkim i żeby to krążenie lepiej pracowało. Zaoszczędzimy sobie później też problemów z żylakami nóg przy okazji. Kolejną rzeczą to jest po prostu rozgrzewanie mięśni. Też przed snem bardzo fajnie. Można to zrobić na przykład jako gorąca kąpiel,
Bardzo fajnie się sprawdza przed snem. Jeszcze można by dodać tutaj jakichś olejków eterycznych, na przykład eukaliptus, o ile was nie będzie wybudzać. Też bardzo fajnie, tutaj by się nadał, czy mięta nawet do tego. To jest jedna taka rzecz. Można zrobić również rozgrzewanie podczerwienią, czyli po prostu lampa podczerwieni i te mięśnie rozgrzać. Ponieważ podczerwień wchodzi głęboko do ciała i ogrzewa tam już głęboko w środku, nie tylko i wyłącznie na skórze, więc podczerwień jest tutaj unikalna, ponieważ jak gdyby ogrzewa nasz organizm od środka. Dlatego jest to właśnie podczerwień bardzo, bardzo fajna tutaj na przeróżnego rodzaju bóle i tak dalej. Żarówki podczerwieni nie są drogie. Nie wiem, strzelam, około 20 zł może taka żarówka gdzieś kosztować. Przynajmniej parę lat temu tyle kosztowała. Nie wiem, bo nie sprawdzałem. Myśmy parę kupili parę lat temu. Co wtedy wam robiłem taki filmik, jak sobie robiliśmy właśnie taką saunę z podczerwieni sami z desek, co tam robiłem i tam właśnie kupowałem te lampy. No do dzisiaj służą, do dzisiaj działają, ani jedna się po prostu nie zepsuła. Także są bardzo, bardzo trwałe. Kolejnym takim starym sposobem jeszcze jest używanie musztardy. Tak, musztardy. Dlaczego musztarda? Ponieważ musztarda zawiera w sobie kwas octowy. Ten znowu stymuluje wytwarzanie w naszym organizmie acetylocholiny, a ta znowu jest odpowiedzialna za stymulowanie neuronów, które po prostu działają na skurcze i rozluźnienie mięśni, czyli głównie na rozluźnienie mięśni one tutaj działają. Czyli załóżmy, że gdzieś tam przed spaniem zjemy sobie troszeczkę musztardy z czymś, znaczy no przed spaniem, może troszeczkę wcześniej, to zależy jaki kto ma rytm, o tym też mówiłem. Zjemy troszeczkę musztardy, to może nam to pomóc również właśnie pozbyć się skurczu. Niektórzy kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu stosowali ją nawet jako i smarowanie na mięsień, w którym cię na przykład coś bolało, po prostu lekko posmarowali musztardą. Jednak no nie wydaje mi się to zbyt piękny sposób, żeby iść z musztardą na nodze spać do łóżka, bo to łóżko będzie wyglądało, jakby tam ktoś dostał ciśnienia i nie zdążył po prostu do kibla. To łóżko będzie po prostu miało taki bardzo dziwny kolor później, także no według mnie nie najlepsza opcja z tym smarowaniem, chyba żeby to zmyć jeszcze przed spaniem, ale na pewno nie z tą musztardą do łóżka, także lepiej ją po prostu zjeść, do czegoś sobie użyć, łyżeczkę i święty spokój. Powinno tutaj również to pomóc. Później mamy jeszcze takie bardzo, bardzo stare metody, które również były stosowane. Jedną z nich to było położenie pod łóżkiem jakiegoś metalowego przedmiotu. Głównie chodziło, żeby miał gdzieś około taką długość i żeby on był centralnie pod twoimi nogami, ale pod łóżkiem. To również pomagało na to, żeby cię w nocy nie dotykały skurcze nocne. Kolejnym sposobem to było włożenie pod prześcieradło, czy nie pod materac, ale pod prześcieradło szarej kostki mydła. 1, 2. Się wkładało tam, gdzie trzymasz nogi. To również miało zabezpieczać przed nocnymi skurczami. I jeszcze jest jedna metoda, stosowanie sznurka bawełnianego, który się po prostu zawieszało jak gdyby na nodze. Tylko nie, żeby on tam mocno przylegał, tylko tak leciutko, żeby on sobie tutaj wisał, ale żeby ci z kostki nie spadł. Czyli tak, żeby po prostu ci wisiał i z tym chodzili ludzie nawet i całymi dniami. I to też również pomagało. Z tego korzysta nawet jeszcze moja teściowa do dziś, z tego co pamiętam, bo jak ona miała jakieś skurcze, to właśnie po prostu też bardzo często widziałem, że miała taki sznurek bawełniany na nodze zawieszony. I to są takie no bardzo, bardzo starodawne metody, ale również no tutaj mają swój efekt, ponieważ gdyby nie miały swojego efektu, no to pewnie raczej nasi przodkowie by tego nie stosowali. Jakby to nie miało sensu. Te metody czasem wydają się dziwne, jednak kiedy zaczynają się jakieś badania, to bardzo często nagle uda się to potwierdzić, hej, a jednak to działało. Jeszcze ostatnia rzecz, kiedy mamy stres i mamy również właśnie skurcze mięśni,
to bardzo fajnie właśnie jest ten magnez. Można zrobić też i chlorek magnezu, czyli ta oliwa magnezowa, o której wam mówiłem, czyli po prostu to miejsce, gdzie był skurcz, można tym sobie wysmarować. Można zrobić też żel magnezowy. Taki film też robiłem wam, jak zrobić żel magnezowy. Troszeczkę więcej roboty, ale jest taka możliwość, że można sobie zrobić albo żel, albo oliwę samemu w domu. To jest parę minut roboty. Starczy chlorek magnezu, woda. No, do żelu akurat trzeba jeszcze dodatkowe rzeczy do tego, żeby to zżelowało i można to tym też smarować, ale jeżeli mamy bardzo, bardzo dużo stresu, to można sięgnąć również wtedy po kozłek lekarski, czyli tak zwaną walerianę. Nie stosujemy, kiedy trzeba jeździć samochodem, o ile nie jesteśmy przyzwyczajeni do niej, ponieważ kiedy się pierwszy raz bierze, to wychodzi taka senność. Po prostu możemy się poczuć zmęczeni. Więc wtedy najlepiej to wypić wieczorem, a nie z rana, jak będziemy musieli teraz cały dzień aktywnie przepracować. Chyba że jesteśmy przyzwyczajeni, bo u mnie w pewnym momencie wystąpiła tolerancja później po tym, jak miałem jeszcze nerwicę wtedy taką mocną, ciężką, to w pewnym momencie miałem tolerancję. Te pierwsze dni to były tak, że rzeczywiście mnie to ścinało i byłem słaby i spać mi się chciało potem. Ale później już po prostu pyk, mogłem to sobie normalnie wypić, zjeść, czy jako tabletkę tego i nic już na mnie to tak nie działało, że mnie to zamulało, ale efekt uspokajający dalej miało. I dlaczego waleriana? Ponieważ ona właśnie działa uspokajająco, ale ona również działa na skurcze mięśni, ponieważ działa rozluźniająco na mięśnie. Też i na mięśnie gładkie działa też rozluźniająco, więc waleriana jest takim dość fajnym właśnie ziołem, jeżeli chodzi o to przy skurczach mięśni, które są wywołane stresem, ponieważ one się fajnie razem uzupełniają nawzajem. To tak jak mówię, jak ktoś nigdy nie miał styczności z tym, to wieczorem od tego zacząć przed spaniem. Będziecie mieli sen jak kamień, także będziecie spali bardzo dobrze i zobaczycie, będzie fajny efekt też po tym wszystkim. Życzę wam miłego dzionka. Czekamy na wasze komentarze. Życzymy wam miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!